Ostatnio sporo dzieje się na rynku nieruchomości. O tym polskim rynku to słyszymy, że ceny rosną gwałtownie, rwą w górę, ale warto spojrzeć, co się dzieje u naszych sąsiadów i co się dzieje w ogóle szerzej w gospodarce, bo to, że u nas ceny nagle wyrwały w górę, to jest widome i to jest skutek bezpiecznego kredytu 2%, ale czy oprócz tego jednego bezpiecznego kredytu 2% istnieją podstawy do takiego wzrostu cen mieszkań? I na przykład dlaczego Narodowy Bank Polski w swoim raporcie określił w ogóle, że jesteśmy w okolicach załamania rynku, regresu, przesilenia. Dlaczego tak to nastąpiło? O tym powiem w tej audycji. Jeżeli interesuje Ciebie w ogóle rynek nieruchomości, no to oczywiście subskrybuj ten kanał, dowiesz się o trendach, zmianach na rynku, zmianach w prawie. Oczywiście też zachęcam, żebyście pisali nam w komentarzach propozycje nowych tematów, które chcecie, żebym omówił, i zachęcam również, link na dole, do dołączenia do naszego serwera na Discordzie, gdzie już taka grupa dyskusyjna powoli się kształtuje, a także jak zwykle przypominam, że przy takiej audycji, gdzie są jakieś wykresy, no to ten sam film i tę samą audycję, ale za to z takimi statystycznymi wyświetleniami wykresów i tabel zobaczycie na stronie symen24.pl. Może tam Wam będzie wygodnie oglądać, więc też zapraszam. Dlaczego zacząłem w ogóle audycję od tego, co się dzieje na świecie? No bo na przykład nagle mamy z taką sytuacją, że w Niemczech zapowiedzi są, czy też sugestie, że trzeba przemyśleć, trzeba zreformować swoje podejście do tej energooszczędności budownictwa. Niemcy doszli do takiego oporu, gdzie już ceny nieruchomości i czynsze stały się tak wysokie, że ludzie zaczęli protestować. No i w tej chwili słyszymy, że Niemcy przemyślą to, czy to warto tak mocno oszczędzać energię, tak stosować te rygorystyczne normy, czy trzeba również stare budynki poddawać nagłej termorenowacji. I to wszystko sprowadza się do tego pytania, czy Niemcy w takim razie nagle staną się wrogiem programu Fit for 55? No, tego nie wiem, to się okaże, ale coś jest na rzeczy. Dlaczego tak w ogóle się dzieje? No, spójrzmy chociażby na porównanie stóp procentowych w strefie euro i w Polsce. W Polsce stopy procentowe ostatnio, jak wiadomo, się obniżyły. Zobaczymy, co będzie na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, a w euro one ciągle rosną w strefie euro. Tym samym właśnie kredyty stają się coraz trudniejsze i w ogóle warunki do pracy stają się coraz trudniejsze. Na tym wykresie widzicie dwie skale. Po jednej podane są stopy dla strefy euro, po drugiej dla Polski, dlatego może takie przekłamanie, że w Polsce są niższe stopy niż euro, ale to byłaby nieprawda. Ale te kłopoty są nie tylko w Niemczech. Tam wielki deweloper w tych Niemczech ogłosił, wstrzymuje budowę 60 000 mieszkań. No to już jest poważne ostrzeżenie dla tego rynku, ale w Szwecji ich największy deweloper powiedział, że nie wybuduje 40 000 mieszkań i powody są dokładnie takie same. Jeżeli spojrzymy się na takie badanie koniunktury konsumenckiej, czy też wykresów PMI dla strefy euro, dla złotówki, na przykład wykres tych nastrojów w przemyśle, no to on zarówno w euro, jak i w złotówce jest raczej nie najlepszy i z tendencją spadającą. Również obecnie GUS zaprezentował dane, na których możecie zobaczyć, jak zmieniają się nastroje, podejście takie optymizmu, nastroje koniunktury w różnych branżach. I niestety widać z tego, że w większości branż, już nawet w tej finansowej, ta koniunktura
staje się gorsza. Ona jest, może to poczucie koniunktury i taki optymizm wśród przedsiębiorców jest lepszy niż był rok temu, ale znowu się pogarsza, znowu jest coraz gorzej. To wszystko raczej nie zachęca do inwestowania. No po prostu, jeżeli oceniasz przyszłość negatywnie, to trudno, żeby inwestować. No i pragnę na chwilę wrócić również do tego raportu Narodowego Banku Polskiego o naszym rynku nieruchomości, bo on jest bardzo ciekawy. Jeszcze raz na chwilę wróćmy do wykresu, który pokazuje rozkład wartości transakcji sprzedaży i tutaj jako przykład dam Warszawę, ale we wszystkich miastach było dokładnie tak samo. To, co widzicie, te takie wykrzywione linie, no to jest rozkład. I ta płaska taka linia, prawie pozioma, no to są ilości mieszkań sprzedanych, mieszczących się w cenie tych tanich. Ten nagły taki zakręt w górę i ten wystrzał, to już jest ta końcówka, te mieszkania takie znacząco droższe. I jak widać, ta linia czerwona, to jest rok 2022, no jest bardzo charakterystyczne. Udział tych mieszkań tanich zmalał. Pozostało w zasadzie rynek ten drogi, taki rynek premium, nazwijmy w cudzysłowie, nie został tknięty. Ci ludzie na tym droższym rynku nadal handlowali, natomiast ubyło tych tańszych transakcji, a widać w innych latach ten sektor tańszych transakcji był znacznie większy. I dzisiaj znowu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w 2023 roku ten sektor tańszych transakcji jest pompowany i się rozszerza on przez właśnie nasz kredyt bezpieczny 2%. Ale warto spojrzeć też na to, co Narodowy Bank Polski mówi o cyklach mieszkaniowych. I jeżeli spojrzymy się na wykres, to zobaczcie, tutaj są takie oznaczone strefy, kiedy ten rynek rósł, kiedy była ekspansja, kiedy rynek się rozwijał, kiedy była taka stagnacja i kiedy przychodzi załamanie. I możecie się zdziwić, że znowu załamanie rynku i ekspansja jest zaznaczona mniej więcej w 2021 roku i NBP uważa, że już wtedy powinno nastąpić załamanie rynku i możecie powiedzieć, nie, to nieprawda, ale zastanówmy się. Cykle nasze, i to mówi NBP, myśmy też w paru audycjach o tym mówili, zostały zakłócone. Rynek, który się odbił i poszedł tak gdzieś w górę w 2013 roku i potem ten rozwój tego rynku trwał, on około 2019 roku wchodził już w taki okres przesilenia, kiedy powinna nastąpić naturalna korekta na tym rynku. I ona nie nastąpiła, no bo nastąpił COVID, po COVID-zie było wylewanie pieniędzy takich pomocowych, także lokaty i także kredyty były bardzo nisko oprocentowane, był tani pieniądz, ludzie poszli po zakupy. Potem była wojna w Ukrainie, która teoretycznie na chwilę zatrzymała ten rynek, ale potem znowu zapanowało jakieś ożywienie na rynku najmu. Potem znowu się już nic nie działo i ten 2022-2023 właściwie był takim znowu rokiem gasnącym i został właśnie podbity zapowiedziami tych zmian, tego kredytowania tańszego. No i cóż, nic dziwnego, że to się stało, ale zobaczcie, że deweloperzy budują mniej, że wprowadzają mniej mieszkań do sprzedaży i być może, tak samo jak ich koledzy z Niemiec i ze Szwecji, mają pewne obawy co do przyszłości gospodarki i dlatego wolą zachować ostrożność. Ale a propos działań deweloperów, ale także rynku wtórnego, chciałem Wam pokazać wyniki badania przeprowadzonego przez NBP dotyczącego dopasowania ofert, które są na rynku pierwotnym lub na wtórnym do potrzeb klientów. I NBP uznał, że taką graniczną powierzchnią jest mieszkanie około 50 m2. I też z tego badania wynika, że mamy pewne niedopasowanie tego rynku, to znaczy udział transakcji zawieranych i poszukiwania tych mieszkań niższych jest
o mniejszej powierzchni w rynku, w całej ilości transakcji jest znacznie większy od udziału tych małych mieszkań w ofercie mieszkaniowej, co oznacza według NBP, że jest niedobór na rynku tych małych mieszkań i on się zmienia w ciągu lat. Macie tutaj wykres, jak to się zmieniało dla Warszawy i dla największych miast, ale widać, że to tak raczej kształtowało niedobór, bo to jest, wartości są poniżej zera, natomiast mamy nadmiar powyżej zera zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym tych dużych mieszkań, co powinno być dla Was informacją mówiącą o tym, w co warto inwestować. Pytanie powstaje takie, co z tym wszystkim robić i co te informacje dla Was oznaczają? No cóż, jeżeli inwestujecie, no to róbcie to może ostrożnie. Jeżeli kupujecie, no to w zasadzie trzeba powiedzieć szczerze, że nie warto, życie uczy, niekoniecznie warto czekać na to, że nagle nastąpi dołek i kupię na tym dołku, a sprzedam na górce, bo może się okazać na tym rynku nieruchomości, że czekasz na ten dołek i górkę. Ale jednak to jest informacja, która mówi, słuchajcie, w okolicy nas, w Europie, w państwach nam bliskim nie dzieje się dobrze. Tam gospodarka zwalnia. Polska gospodarka jest przecież powiązana z gospodarką niemiecką, w ogóle mocno powiązana z gospodarką europejską i nasze przedsiębiorstwa mogą również odczuć to, że tam jest kryzys. Jeżeli przedsiębiorstwa będą odczuwały kryzys, no to ten kryzys będzie odczuwać również Kowalski, który gdzieś tam pracuje, będzie może miał gorszą pensję i może będzie mniej skory do wydawania pieniędzy. Też powinno być takim pewnym ostrzeżeniem, i to też jest podane w raporcie NBP, że oni uznają, czy właściwie z ankiet prowadzonych wśród deweloperów, dowiedzieli się, że w roku 2022 około 70% mieszkań było kupowanych inwestycyjnie, a tylko 30% to były mieszkania kupowane na własny użytek. To jest wstrząsająca liczba, no bo to oznacza, że jeżeli my już właściwie wypieramy ten normalny rynek, tych normalnych potrzebujących, bo oni, nie wiem, może ich nie stać, albo już może wręcz zaspokoili swoje potrzeby, no to w takim razie, jeżeli tak dużo mieszkań kupowanych jest inwestycyjnie, to znaczy, że wkrótce konkurencja między tymi, którzy inwestują w te mieszkania, może wzrosnąć. I to już widać na przykład po rynku najmu, który w zasadzie odżył, czy też w sensie dla najemców stał się wygodniejszym rynkiem niż to, co było rok temu. Nie mamy już tylu Ukraińców, oni też wyjeżdżają, no i tutaj, a za to mamy coraz więcej oferujących mieszkania do wynajmu. Tak to wygląda, więc ostrożnie. Dodam jeszcze na końcu, że właśnie poszła taka informacja, nie wiem na ile prawdziwa, w każdym razie media podały, to ładnie brzmi, sensacyjnie, że cała ludność, że w Chinach wybudowano tyle nieruchomości, że do nich mogłaby się wprowadzić cała ludność Chin. Po prostu taki nadmiar mieszkań wybudowano. Te mieszkania stoją puste, nikt tam nie chce mieszkać. Rolnicy wypasają zwierzęta w pośród budynków stojących w miejscach, gdzie znowu rośnie roślinność. Nie wiem, na ile to jest prawda, no w każdym razie media taką informację publikują i przypominam, że u nas też mówi się ciągle o pustostanach. I co ciekawe, ciągle słyszymy albo 1 milion, albo 2 miliony tych pustostanów i tak myśmy wybudowali przez parę lat 1 milion mieszkań i ciągle mamy ten 1 milion pustostanów tylko. No więc pytanie, jak to się dzieje? Ja wiem oczywiście, że część pustostanów, takich faktycznie istniejących, to są mieszkania, które znajdują się w miejscach, gdzie ludzie nie chcą mieszkać, w miejscowościach, z których się wyprowadzają, lub też mieszkania w złym stanie technicznym, ale są liczone jako sztuka pustostan. Ale to oznacza też, że gdzieś już powoli, jeszcze nie,
ale zmierzamy w kierunku tego, że nasze potrzeby mieszkaniowe mogą się okazać coraz lepiej zaspokajane, tym bardziej, że demografia nasza wskazuje, że prognoza demograficzna dla Polski wskazuje, że teoretycznie będzie nas coraz mniej, różne scenariusze, jedne lepsze, drugie gorsze. Link na dole znajdziecie do audycji o demografii, bo taką audycję mamy. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to zapraszam do subskrybowania tego kanału. Pisz nam w komentarzach sugestie nowych programów i przypominam, że na stronie Symen24 ta sama audycja, ale z lepszymi wykresami się znajduje, z takimi łatwiejszymi do obejrzenia niż to, co można zaprezentować w YouTubie. Tak więc zainteresowanych tymi wykresami zapraszam na Symen24 i cóż, trzymajcie się!